W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o usunięciu możliwości handlu tokenami FTT na giełdzie Binance. Wspomnimy o zakończeniu wybijania obywatelstw Satoshi Island oraz poinformujemy o nowym twórcy, który nawiązał współpracę z Xcat. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tu porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Wczoraj o godzinie 13:30 czasu polskiego Binance usunęło możliwość handlu tokenami FTT na swojej giełdzie. Token FTT również został usunięty z produktów Simple Earn Flexible Products, USDM Perpetual Contracts, Cross Margin, Isolate Margin. Więcej szczegółów dotyczących działań giełdy Binance związanych z tokenem FTT znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Kraken kontaktował się z organami ścigania w sprawie kilku kont należących do zbankrutowanej grupy FTX, Alameda Research i kadry kierowniczej tych firm. Konta te zostały zamrożone, aby chronić wierzycieli. Podjęte działania nie dotyczą innych klientów tej giełdy. Zespół Satoshi Island zamyka możliwość wybijania obywatelstw NFT. Zespół tego projektu składa gratulacje wszystkim nowym mieszkańcom tej wyspy. Statystyki z wybijania tokenów zostały załączone do tweeta w formie grafiki. Chainlink kontynuuje organizację spotkań dla swojej społeczności. Spotkania są przeznaczone dla kompletnie początkujących, jak i dla ekspertów zaznajomionych ze światem Web3. W tym tygodniu zespół Chainlink zawita do Indii, USA i Irlandii. Casper jest jedynym blockchainem, który umożliwia uaktualnienie smart kontraktów. Casper pracuje nad wprowadzeniem bardziej zaawansowanego zestawu funkcji, w którym wszystko na tym blockchainie będzie kontraktem. Więcej o planowanych zmianach na Casper przeczytajcie w artykule, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Zespół Tezos Commons opublikował najnowsze wydanie swojego cotygodniowego newslettera. W 125. wydaniu newslettera pojawiły się informacje dotyczące DeFi i sieci Tezos oraz został poruszony wątek La Poste Group NFT. Zapraszamy do zapoznania się z całym newsletterem, który został załączony do tweeta. Kolejny twórca dołącza do Xcat. YouTuber z Singapuru, Rakib Hossain, nawiązuje współpracę z Xcat. Rakib Hossain zgromadził na swoim kanale 3,26 miliona subskrybentów. Oczywiście wkrótce zostanie wydany fan token Rakiba na Xcat. MetaShotter nawiązuje partnerstwo z G4FF Gaming Guild. G4FF jest platformą, która działa jako centrum dla wszystkich graczy projektów GameFi. G4FF dostarczy projektowi MetaShotter strategiczne usługi, które pozwolą zapewnić bezpieczną i bezproblemową przyszłość gry MetaShotter. Można zauważyć, że Litecoin stale rośnie w wielu znanych obszarach. Większa aktywność w sieci jest równoznaczna ze wzrostem hashrate'a. Coraz więcej osób używa tokenów LTC do dokonywania płatności. Misją Litecoina jest zwiększenie adopcji. Podczas gdy rynek kryptograficzny odbudowuje się po burzliwych wydarzeniach zeszłego tygodnia, zespół Sui Global dziękuję wszystkim programistom ekosystemu Sui oraz zespołowi Mr. Labs za wykonaną pracę. Sandbox informuje, że awatary Care Bears zmieniają sposób rozgrywki w świecie Web3. Care Bears jest pierwszą kolekcją, która wykorzystuje inny model awatarów. Sandbox zauważa, że te awatary są bardziej autentyczne niż zwykłe awatary używane dotychczas. Evmos jest bardzo szczęśliwe z możliwości powitania Airlift.one w swoim ekosystemie. Airlift.one, opracowane przez K.ONU, umożliwia łatwe skalowanie społeczności za pomocą narzędzi Airlift. Więcej o narzędziach Airlift możecie przeczytać w artykule załączonym do tweeta. Sandbox informuje, że dystrybucja nagród dla metaversów Paris Hilton i Gucci zostanie opóźniona. Zespół Sandbox pracuje nad oddzieleniem oszustów podszywających się pod prawdziwych graczy. Swipe.lux oficjalnie zamyka konkurs grantów dla projektów opartych na sieci Arbitrum. Do końca dzisiejszego dnia powinniśmy poznać zwycięzców tego konkursu. Została opublikowana cotygodniowa lista alarmów DeepBay. W tym tygodniu na liście znalazło się 21 projektów i tokenów uznanych za niebezpieczne. Pośród niebezpiecznych projektów znalazły się m.in. OneBNB, DexCheck oraz TripleX. Zalecamy zachowanie ostrożności podczas interakcji z wymienionymi dApps. Koszykarz Scottie Pippen, który w latach 90. zdobył z Chicago Bulls aż 6 mistrzostw NBA, emituje swoje NFT. Scottie Pippen otrzymał spersonalizowane NFT, które działa w oparciu o sieć Arbitrum. Były sportowiec zamieścił na Twitterze swoje zdjęcie w koszulce z numerem 33 z dodanym obok awatarem NFT. Token został stworzony za pośrednictwem platformy Smallverse. Koszykarz dodał, że jest gotowy do sprawdzenia nowej generacji produktów NFT. Grafika NFT przypomina obrazki z kolekcji CryptoPunks, które były w 2021 roku hitem sprzedażowym.
Pomimo problemów giełdy kryptowalutowej FTX, zespół Formuły 1 Mercedesa obiecał nie usuwać symbolu firmy FTX ze swoich samochodów wyścigowych. Giełda upada, ale jej logo pozostanie na samochodach. Zespół Mercedesa poinformował, że sytuacja może ulec zmianie w przyszłości, jeśli giełda kryptowalutowa FTX nie rozwiąże swoich problemów z płynnością. Mercedes nawiązał współpracę z FTX w 2021 roku, aby reklamować markę i przygotować kolekcję NFT dla swoich fanów. W środę Meta ogłosiła zwolnienie 11 000 pracowników, co stanowi aż 13% całego personelu. Meta rezygnuje w ten sposób również ze sporej ilości swoich projektów. Jednak wspomniana firma nadal koncentruje się na budowie świata Metaverse. Meta mocno straciła w oczach inwestorów. Pod koniec października, w ciągu zaledwie jednego dnia, cena akcji spółki spadła aż o 25%, ze $137 do $97. Papiery wartościowe firmy nie były tak tanie aż od 2016 roku. Należy zauważyć, że redukcja zatrudnianych pracowników i wprowadzenie oszczędności wpisuje się w globalny trend. Na podstawie badań ACO Outlook Pulse Survey można stwierdzić, że aż 95% firm rewiduje swoje międzynarodowe plany inwestycyjne. Przytoczone badanie opierało się na ankietach przeprowadzonych wśród prezesów firm z całego świata. Według najnowszych doniesień firma MicroStrategy posiada aż $1,8 miliarda niezrealizowanych strat z tytułu zakupów bitcoina. Dotychczas prezes wykonawczy Michael Saylor podkreślał, że firma nigdy nie sprzeda swoich bitcoinów. Odmowa sprzedaży oznacza, że firma systematycznie odnotowuje znaczne straty na papierze w obliczu trwającej bessy. MicroStrategy nie wykazuje chęci sprzedaży swoich tokenów, wierząc, że bitcoin jest lepszym aktywem niż gotówka lub złoto. Sam Michael Saylor postrzega klęskę FTX jako przyspieszenie postępu w zakresie regulacji tokenów i giełd. Ponad $600 milionów w kryptowalutach opuściło cyfrowe portfele FTX. FTX poinformowało, że ich platforma została zhakowana. Użytkowników poproszono o nieinstalowanie żadnych nowych aktualizacji aplikacji FTX. Według danych on-chain różne tokeny z sieci Ethereum, a także tokeny z łańcuchów Solana i Binance Smart Chain zostały przeniesione na zdecentralizowane giełdy, takie jak OneInch. Wydaje się, że dotyczy to zarówno FTX, jak i FTX US. Dodajmy, że wielu posiadaczy portfeli FTX zgłasza również, że w swoich portfelach na FTX.com i FTX US nie mają środków. Dodatkowo przypominamy, że giełda FTX rozpoczęła w Stanach Zjednoczonych procedurę upadłościową. W tym samym czasie Sam Bankman-Fried zrezygnował ze stanowiska CEO. Od razu zastąpił go John Ray. Wspomniany wniosek został złożony w sądzie federalnym w Delaware. Wiadomo, że sprawa formalnie dotyczy FTX, funduszu Alameda Research i około 130 innych powiązanych z FTX spółek. Osoby zainteresowane całą historią upadku FTX zapraszamy do obejrzenia dedykowanego materiału na naszym kanale. Link pozostawiamy w opisie filmu. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!